Fascynująca geometria. Część druga. Autor Jakub Ramus. W pierwszym moim filmie wyjaśniłem, czym jest geometria, czym jest przestrzeń i mówiłem trochę o wymiarach. W tym filmie wyjaśnię, czym w ogóle jest wymiar, co to jest geometria wielowymiarowa i gdzie się jej używa. Czym zatem jest wymiar? Wymiar to wielkość czegoś materialnego, mierzona pod względem wysokości, szerokości i głębokości tego czegoś. W geometrii wymiar figury to liczba niezależnych parametrów, czyli współrzędnych, które są potrzebne do pełnego określenia położenia dowolnego punktu w tej figurze. Figura jednowymiarowa, np. odcinek, aby określić punkt na tej figurze, wystarczy jedna współrzędna x, określająca długość. Figura dwuwymiarowa, np. kwadrat, potrzebujemy dwóch współrzędnych x i y, by wskazać położenie punktu. Figura trójwymiarowa, np. sześcian. Punkt w takiej przestrzeni opisujemy za pomocą trzech współrzędnych x, y, z. Figura czterowymiarowa, choć trudniejsza do wizualizacji, oznacza przestrzeń, której do określenia punktu potrzeba czterech niezależnych współrzędnych x, y, z i w. Pojawia się jeszcze jeden, czwarty wymiar, w. Ten dodatkowy wymiar nie odpowiada bezpośrednio znanym nam kategoriom, takim jak długość, szerokość czy głębokość, lecz jest matematycznym uogólnieniem pojęcia kierunku, w którym figura się rozciąga. Trudno nam sobie to wyobrazić. Pokażę Wam to na przygotowanych przeze mnie poniższych pokazach. Pierwszy będzie hipersześcian, inaczej zwany tesserakt. Zobaczycie, jak z linii powstaje kwadrat, potem sześcian, a następnie tesserakt. A teraz trochę o hiperkuli, zwanej też sferą. Trudno nam sobie ją wyobrazić, bo leży to poza granicami naszej ludzkiej wyobraźni. Próbujcie sobie wyobrazić figurę, kiedy w przypadku jej przekrojenia w miejscu przecięcia zobaczymy kulę. Tak samo jak w przypadku przekrojenia kuli w miejscu przecięcia widzimy koło. To niestety również bardzo trudno zwizualizować. Spróbowałem, ocencie sami. A tu inne przykłady. Może bardziej uruchomią Waszą wyobraźnię. Taniec z przecięciem. Sfera, tesserakt i inne obiekty wielowymiarowe, które pokazałem wcześniej, są obiektem badań geometrii wielowymiarowej, ale taka jako osobny dział matematyki formalnie nie istnieje. Zamiast tego istnieją dziedziny matematyki, które badają własności przestrzeni o dowolnej liczbie wymiarów. Wymienię je tutaj, choć brzmią strasznie. Są to geometria różniczkowa z rozmaitościami wielowymiarowymi, geometria algebraiczna i wielowymiarowe obiekty algebraiczne, topologia i przestrzenie dowolnego wymiaru, analiza funkcjonalna i przestrzenie nieskończenie wymiarowe. Nie będę Was już zanudzał tymi strasznie brzmiącymi nazwami. Przyjdzie czas, że kiedyś do tego wrócę. Może. Zamiast tego pokażę Wam, jak super bawiłem się pokazaną wyżej wiedzą. To, co widziałeś, to zakrzywiony tesserakt. A tu chciałem pokazać zakrzywioną sferę. Mówię o zakrzywieniu, bo chcę nawiązać do ogólnej teorii skalności, skrót OTW. Dlaczego do tego? Bo to właśnie matematyka, a dokładnie badanie przestrzeni wielowymiarowych doprowadzi m.in. do powstania teorii skalności Einsteina. Wyjaśnienie ogólnej teorii skalności jest ogromnie trudne, więc zapiszę tylko nie ogólnie i spróbuję ją tylko zwizualizować. OTW zmieniła dotychczasowe rozumienie grawitacji. Czas i przestrzeń zostały połączone w jedno czterowymiarowe kontinuum czasoprzestrzenne, które ma elastyczną strukturę. Ta elastyczna czasoprzestrzeń może się zakrzywiać, uginać pod wpływem materii i energii. Tak właśnie postrzegana jest grawitacja.
Dobrze to widać, gdy wyobrazimy sobie czasoprzestrzeń jako giętką, czterowymiarową tkaninę. Tak też zrobiłem na mojej prezentacji. Grawitację postrzegamy jak geometrię. Masywne obiekty, np. Słońce, planety, zakrzywiają czasoprzestrzeń w swoim otoczeniu, a planety podążają najprostszymi możliwymi trajektoriami geodezyjnymi. Czasoprzestrzeń zakrzywiają przez obecność masy energii. Teraz to już chyba musicie przyznać, że geometria jest szalenie fascynująca. Dziękuję za uwagę, Kuba.